Jeśli zaczynasz swoją przygodę z grzybami shiitake, chętnie pokażę Ci, jak odnieść sukces w ich uprawie domowej. Ze smakiem podobnym do grzybów leśnych i pełnym głębokiego smaku umami, warto czekać na ten mały grzyb. Jedni wprost przepadają za jego smakiem, inni trochę mniej. Nieco większy od pieczarek i pełen witamin, mówi się, że może wzmocnić układ odpornościowy. Grzyby shiitake różnią się zasadniczo pod względem nawyków wzrostu niż cokolwiek innego w ogrodzie. Są to zarodniki grzybów, które pozostają w stanie uśpienia, dopóki nie znajdą odpowiednich warunków do wzrostu. Najprostszą metodą uprawy grzybów shiitake jest zakup kostki z grzybnią. Przy tej metodzie nie musimy właściwie nic robić, a efekt pojawia się po tygodniu, a nawet wcześniej. Możemy zebrać pierwsze grzyby. Grzyby shiitake można uprawiać też na dworze, w nawierconym drewnie. Umożliwia to zbieranie grzybów przez zdecydowanie dłuższy czas, bo przez około 8 lat. Choć proces ten jest bardziej praco- i czasochłonny, to warto. Natomiast grzyby na kostce mogą być uprawiane w domu przez cały rok. Jednakże ilość, jaką zbierzemy z takiej kostki, jak i okres zbioru będzie znacząco krótszy. Zakupioną kostkę shiitake wyjmujemy z folii po 3 dniach. Należy wziąć pod uwagę, ile dni kostka była dostarczana przez firmę kurierską. Optymalna temperatura uprawy to 15 do 20 stopni Celsjusza, choć dobrze, jeśli przez pierwsze 3 dni przechowywania temperatura oscyluje w granicach 14-16 stopni Celsjusza. Kolejno należy przełożyć ją do dużego, przezroczystego pojemnika lub nawet worka foliowego lub dużej reklamówki, jeśli nie masz innych możliwości. Dla zachowania dostępu powietrza i utrzymania odpowiedniej wilgotności górną część worka zostaw otwartą. Możesz też umieścić na podstawce albo kratce z piekarnika, a pod nią pojemnik z wodą, ale tak, aby sama kostka nie miała z nią styczności, bo zacznie gnić. Grzyby te wymagają bardzo dużej wilgotności, stąd taka metoda. Do rozpoczęcia produkcji potrzebujemy wilgotności około 75%. W czasie owocowania zaś powinna ona wynosić 90 do 95%. Woda będzie parować z dołu, a kostka będzie ją pochłaniać. Jeśli masz nawilżacz powietrza, możesz go postawić obok grzybów. Przeciętnie świeże grzyby zawierają około 90% wilgotności, a suszone około 10-12%. Wilgotność danego gatunku zależy od czynników środowiskowych, to jest temperatury, wilgotności powietrza w trakcie wegetacji i przechowywania, a także od ilości wody metabolicznej produkowanej i wydzielanej w czasie przechowywania. Świeże grzyby zawierają około 1/10 ilości danych składników zawartych w grzybach suszonych. Z powodu dużej zawartości wody w grzybach surowych muszą być one spożywane w dużych ilościach, aby zapewnić niezbędne składniki odżywcze w diecie. Kolejnym etapem jest umieszczenie w pomieszczeniu, gdzie jest światło dzienne, ale nie na słońcu, nie w bezpośrednich jego promieniach. Wystarczy półmrok, ilość godzin światła, jakie potrzebuje ten grzyb, to 8 godzin dziennie. Im niższa temperatura uprawy, tym grzyby wolniej rosną, mają jednak lepszą jakość i wyższy plon. Shiitake, często nazywany także poku, to japońska nazwa grzyba take, który rośnie na drzewach shi. Inna nazwa to siangu. Zawdzięcza tę nazwę szczególnym walorom smakowym i barwie. Na całym świecie znany jest jeszcze pod nazwą grzyb śpiącego Buddy. W starożytnej Japonii w czasie hodowli mnisi specjalnymi młotkami pukali w drzewo, na którym rósł grzyb w celu obudzenia śpiącej grzybni oraz samego Buddy, aby nie zapomniał obdarzyć shiitake szczególnymi właściwościami uzdrawiającymi. W tradycyjnej medycynie chińskiej shiitake znany jest również jako eliksir życia z powodu swojego unikalnego składu, który wzmacnia system odpornościowy, pobudza system immunologiczny do zwalczania komórek nowotworowych, pomaga w zwalczaniu stresu, zapobiega starzeniu się organizmu. Po około 5-10 dniach zbieramy sukcesywnie grzyby przez kilka dni. W takich warunkach codziennie należy wycinać najbardziej dojrzałe grzyby. Pierwszy zbiór trwa około 2 tygodnie. Po tym czasie należy oczyścić substrat po zerwanych trzonkach i wszelkich nieczystościach. Grzyby są gotowe do zbioru, gdy kapelusz zaczyna się prostować, ale jego dolne krawędzie są jeszcze podwinięte ku dołowi. Owocniki z substratu należy delikatnie wykręcać, nie pozostawiając na nim żadnych resztek, ewentualnych korzeni, i martwe grzyby powinno się jak najszybciej usuwać. Po zakończeniu zbioru wyjmujemy kostkę z worka foliowego lub zdejmujemy z tacy i suszymy przez 2-3 tygodnie. Oczyszczoną kostkę shiitake pozostawiamy w temperaturze 20-22 stopnie Celsjusza. Im dłuższy jest czas odpoczynku, tym więcej powinniśmy zebrać grzybów w następnym rzucie.
Aby blok pobudzić po odpoczynku do kolejnego owocowania, należy całkowicie go zanurzyć w chłodnej wodzie. Powinna to być woda niechlorowana, czyli taka z kranu, musi odstać dobę, żeby chlor odparował. Moczymy minimum 6 godzin, do momentu jak przestaną się wydzielać pęcherzyki powietrza. Możesz też pozostawić ją na dobę. Kostka musi być całkowicie zanurzona w wodzie, żeby nie wypływała, można obciążyć ją od góry. Po namoczeniu obsączamy, wystawiamy z powrotem do worka foliowego lub na tackę i czekamy około 10 dni na kolejny rzut grzybów. Takimi zbiorami możesz się cieszyć przez długi czas, bo czekają Cię aż 4-5 wyrzutów grzybów z jednej kostki. Pierwsze małe kapelusze powinny pojawić się po paru dniach, a duże, gotowe do ścięcia grzyby, czyli takie z kapeluszami o średnicy około 8-10 cm, po 6-7 dniach uprawy. Z kostki można uzyskać co najmniej parę rzutów owocników, pod warunkiem, że zapewnimy jej odpoczynek po pierwszym zbiorze. Powtórne owocowanie nastąpi po upływie około 30 dni po zebraniu wszystkich grzybów. W uprawie shiitake należy pamiętać o higienie uprawy. Koniecznie martwe resztki po zbiorze grzybów należy usuwać. Gdy pojawią się na podłożu zielone pleśnie, np. przed moczeniem lub po, należy je w tym oczku zeskrobać, aby nie infekowały jego dalszej części. I na koniec ciekawostka. Możesz turbo doładować swoje grzyby witaminą D w łatwy sposób. Po zebraniu grzybów shiitake połóż je w nasłonecznionym miejscu blaszkami do góry na 24 do 48 godzin. Dowiedziono naokoło, że to drastycznie zwiększa poziom naturalnej witaminy D2 w grzybach shiitake z około 100 IU na 100 g do prawie 46 000 IU na 100 g. Zużyte kłody lub podłoża shiitake wciąż mają w sobie dużo życia, ale może to nie wystarczyć już do uprawy grzybów. Takie zużyte podłoże grzybowe to wspaniały kompost, który można dodać do swoich ogrodów. Jest tylko kilka kwitnących krzewów, gardenie, kamelie i hortensje, które nie lubią kompostu grzybowego. Ale poza tym zużyty substrat z grzybami shiitake to złoto w ogrodzie. Duże ilości substratu należy wietrzyć przez kilka miesięcy na otwartej przestrzeni w kopcach, aby umożliwiać wypłukanie soli z niego przed zastosowaniem do upraw owoców i warzyw. Mniejsze ilości można równomiernie wymieszać w nowych grządkach ogrodowych lub dodać do kompostownika. Nie zdziw się, bo możesz nawet przypadkowo wyhodować grzyby shiitake bezpośrednio na górze kompostownika. Dodatkowo na wierzch świeżo posionych trawników można dodać substrat, ponieważ sterylna, ale pożywna substancja zatrzyma wilgoć i zasili nowy trawnik. Shiitake, czyli twardziak jadalny, nadaje się do spożycia w stanie świeżym, suszonym, surowym, a także do marynowania. Grzyby shiitake należy podawać odróbce cieplej, bardzo krótko, gdyż w przeciwnym razie twardnieją. W Japonii jest od kilkuset lat stosowany do leczenia m.in. guzów, przeziębienia, chorób serca i problemów powodowanych starzeniem się. Przeciwnowotworowe działanie grzyba shiitake zostało udowodnione już w latach 60. dzięki eksperymentom przeprowadzonym w Krajowym Instytucie Badania Raka w Tokio. Grzyb shiitake posiada idealne białko, które zawiera wszystkie podstawowe aminokwasy i to w takich proporcjach, jakie uważa się za najlepsze. W grzybach shiitake występują duże ilości witaminy grupy B, D, A, C, E, H, K i PP oraz kwas pantotenowy. Grzyby jadalne zawierają także znaczne ilości soli mineralnych. W przypadku pierwiastków śladowych niezbędnych w procesach biochemicznych są to tylko ilości wręcz nieprawdopodobnie wysokie. Najwięcej protein grzyb zawiera w trakcie rozwoju. Grzyb suszony zawiera od 4 do 44% protein. Grzyby zawierają też duże ilości azotu nieproteinowego w formie chityny. Ilość protein jest podobna do tej znajdującej się w warzywach, ryżu czy zbożu. Udanej uprawy. Możesz je bezpiecznie zakupić na stronie internetowej grzybnie.pl, która jest sprawdzona i bezpieczna, a produkty i grzybnie dostępne w ofercie są zawsze świeże i najwyższej jakości. Przesyłki są dobrze zapakowane, zamówienia szybko realizowane, natomiast na samej stronie znajdziesz wiele poradników i wskazówek dla amatorów stawiających pierwsze kroki w uprawie grzybów.